Czy w starożytnych mitach ukryto prawdę o istotach, które nie pochodziły z tego świata? Czy niebiescy bogowie, pojawiający się w kulturach całego globu, są dowodem na istnienie pradawnej rasy, której pochodzenie wciąż pozostaje zagadką? A może to ślad po istotach pozaziemskich, które tysiące lat temu odwiedziły Ziemię i wpłynęły na rozwój ludzkości? Dziś przyjrzymy się jednej z najbardziej intrygujących tajemnic starożytności. Oglądaj do końca, by poznać prawdę, której być może nigdy nie miałeś okazji usłyszeć. W mitologiach różnych kultur pojawiają się niezwykłe postacie o niebieskiej skórze. Przypisywane im moce wykraczają poza ludzkie możliwości, a ich wygląd odróżnia ich od śmiertelników. W hinduizmie, jednych z najstarszych wierzeń świata, Kryszna, Wisznu i Siwa są przedstawiani z błękitnym odcieniem skóry. Ich wizerunki, zarówno w świętych tekstach, jak i na starożytnych malowidłach, ukazują ich jako istoty o wyjątkowej urodzie, nadprzyrodzonych zdolnościach i kosmicznym znaczeniu. Czy to tylko symbolika, czy może zapis zapomnianej historii, w której ludzkość zetknęła się z istotami odmiennymi od siebie? W sanskryckich tekstach opisano, jak Kryszna był istotą, której cera emanowała nieziemskim światłem, a jego obecność wzbudzała zachwyt i lęk jednocześnie. Mahabharata opisuje Krysznę jako przybysza, który podróżował pojazdami zwanymi vimanami, potrafił manipulować czasem i przestrzenią oraz posiadał broń zdolną do niszczenia całych armii. Czy to tylko starożytna alegoria, czy może opis rzeczywistych wydarzeń, które miały miejsce tysiące lat temu? Egipcjanie również przedstawiali swoich bogów w sposób, który sugeruje ich odmienność. Amon-Ra, Bóg Słońca, bywał ukazywany z niebieską skórą, co miało oznaczać jego związek z niebem i jego transcendencję. Ale czy na pewno chodziło jedynie o symbolikę? A może pierwotne przedstawienia tych bóstw miały ukazywać rzeczywisty wygląd istot, które kiedyś panowały nad Egiptem? W tekstach kapłańskich wspomina się, że bogowie byli fizycznie odmienni od ludzi, a w niektórych reliefach świątynnych widać wizerunki istot o niezwykłych proporcjach ciała, dużych oczach i właśnie niebieskiej skórze. Czy to możliwe, że faraonowie byli potomkami tych istot, dziedzicząc po nich boskie cechy? Podobne opowieści można znaleźć w Mezopotamii, gdzie pojawia się postać Enkiego, boga wody i mądrości, często opisywanego jako postać o niezwykłym, jasnoniebieskim odcieniu skóry. Enki był tym, który przekazał ludzkości wiedzę i nauczył ich rzemiosła oraz sztuki. Według sumeryjskich tablic glinianych był jednym z Anunnaki, istot, które przybyły na Ziemię z odległej planety. Czy to możliwe, że niebieski kolor jego skóry był oznaką innego pochodzenia, biologicznej odmienności, która odróżniała go od ludzi? Anunnaki w niektórych przekazach są opisywani jako istoty, które przemieszczały się na wielkich, metalicznych statkach, a ich wiedza wykraczała poza możliwości ówczesnej cywilizacji. W jednym z tekstów wspomina się, że ludzie byli niezdolni do patrzenia bezpośrednio na bogów, ponieważ ich ciała emanowały niezwykłym światłem. Czy było to związane z ich technologią, czy może ich odmiennością genetyczną? Podobne koncepcje pojawiają się również w mitach mezoamerykańskich. Aztecki bóg deszczu, Tlaloc, był ukazywany z niebieską twarzą, co mogło wskazywać na jego związek z wodą. Ale czy tylko? Niektóre przedstawienia bogów mezoamerykańskich wskazują na istoty o wydłużonych czaszkach, wielkich oczach i właśnie błękitnej skórze. Niektórzy badacze alternatywnej historii wskazują, że może to być ślad po zaawansowanej cywilizacji, której wpływ sięgał obu Ameryk, Europy i Azji. Czy te bóstwa były rzeczywistymi istotami, które kiedyś spacerowały po ziemi? Zagadkowa niebieska skóra bogów nie pojawia się wyłącznie w kontekście mitologii.
W niektórych tradycjach, zwłaszcza wśród plemion Ameryki Północnej, mówi się o istotach zwanych niebieskimi ludźmi, którzy mieli mieszkać w odległych czasach na Ziemi, ale zniknęli, pozostawiając po sobie jedynie legendy. Indianie Hopi wierzyli, że niebieska Kachina była istotą, która przybyła z gwiazd, by nauczyć ludzi wiedzy o wszechświecie. To niezwykle intrygujące, że w różnych częściach świata powtarza się ten sam motyw istot o niebieskim wyglądzie, które miały dostęp do niezwykłych technologii i przekazywały ludzkości swoją wiedzę. Czy możliwe jest, że kolor skóry tych bogów nie był jedynie symbolem ich boskości, ale rzeczywistą cechą fizyczną? Niektórzy badacze sugerują, że istniała na Ziemi cywilizacja o zupełnie innym pochodzeniu, która przewyższała ludzi pod względem wiedzy i umiejętności, a ich odmienność była zapamiętana i utrwalona w mitach i legendach. Teorie te zakładają, że mogło chodzić o istoty pozaziemskie lub nawet potomków dawno zaginionej, wysoko rozwiniętej cywilizacji, której ślady zostały niemal całkowicie zatarte. A wy jak sądzicie? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnych tajemnic starożytności. Jeżeli materiał Ci się podobał, to zachęcam do obejrzenia mojego kolejnego filmu, w którym dowiemy się, kim był El, Bóg wszystkich bogów.